A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Rosjanie mieli zakłócić sygnał GPS w samolocie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Niemiecki minister obrony skrytykował szefową Komisji Europejskiej za plany wysłania wojsk państw Unii Europejskiej na Ukrainę. Chiny wzywają swoich sojuszników do przeciwstawienia się zimnowojennej mentalności. Były premier Czech został zaatakowany podczas wiecu wyborczego swojej partii. Włoscy dokerzy grożą Izraelowi odmową obsługi jego statków, jeśli nie wpuści on pomocy dla strefy Gazy. Indonezja likwiduje przywileje dla parlamentarzystów po trwających tydzień zamieszkach. Wtorek, 2 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Rosjanie mieli zakłócić sygnał GPS w samolocie, którym podróżowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Maszyna musiała lądować awaryjnie w Bułgarii. Od niedzielnej wizyty w Polsce niemiecka polityka rozpoczęła objazd państw Europy Środkowej graniczących z Białorusią i Rosją. Von der Leyen po opuszczeniu Polski udała się do Bułgarii, ale miała problemy z wylądowaniem w tym kraju. Według brytyjskiego dziennika Financial Times kłopoty wynikały z zakłócenia sygnału GPS. Samolot z szefową Komisji Europejskiej na pokładzie został pozbawiony możliwości korzystania z systemów ułatwiających lądowanie. Najpierw przez blisko godzinę maszyna krążyła nad bułgarskim miastem Płowdiw, dlatego ostatecznie piloci zdecydowali się na wylądowanie przy użyciu papierowych map. Bułgarscy kontrolerzy lotu mieli zaproponować załodze wykorzystanie naziemnych systemów nawigacyjnych. Sygnał GPS nie funkcjonował na obszarze całego lotniska w Płowdiwie. Rozmówcy gazety twierdzą, że za zakłóceniem działania systemu stoją Rosjanie. Taką informację przekazał także rząd Bułgarii. Władze Rosji zaprzeczyły z kolei doniesieniom dziennikarzy Financial Times. Do regularnych zakłóceń systemów GPS dochodzi zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego. Rosjanie prowadzą tego rodzaju działania od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji przeciwko Ukrainie. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius skrytykował przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen za jej wypowiedzi o planach wysłania wojsk Unii Europejskiej na Ukrainę. Polityk Socjaldemokratycznej Partii Niemiec uważa, że podejmowanie tematu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jeszcze przed samym rozpoczęciem rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych jest fundamentalnie niewłaściwe. Obecnie Unia Europejska nie posiada zresztą odpowiednich uprawnień i kompetencji, żeby mogła podejmować wiążące decyzje o rozmieszczeniu w innym kraju żołnierzy z sił zbrojnych unijnych państw członkowskich. Pistorius przede wszystkim jest przeciwnikiem publicznych dywagacji na temat zakresu podobnej operacji. Brytyjski dziennik Financial Times w niedzielę opublikował wywiad z von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała w nim, że dokładne plany wysłania wielonarodowej misji europejskich wojsk na Ukrainie zaczynają się krystalizować. Porozumienie na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy miało zostać osiągnięte przed 2 tygodniami podczas szczytu zorganizowanego w Waszyngtonie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Kilkadziesiąt tysięcy europejskich żołnierzy miałoby pojawić się na ukraińskim terytorium przy wsparciu logistycznym i wywiadowczym ze strony Ameryki. Potencjalne wysłanie sił zbrojnych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej i państwa zachodnie budzi kontrowersje. W misji chcą wziąć udział Francja i Wielka Brytania, a taką możliwość wykluczają m.in. Polska i Stany Zjednoczone. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wezwał swoich sojuszników z Szanghajskiej Organizacji Współpracy do przeciwstawienia się zimnowojennej mentalności. W trakcie szczytu organizacji rosyjski prezydent Władimir Putin zarzucił państwom zachodnim doprowadzenie do wojny na Ukrainie. Chiński przywódca podczas drugiego dnia szczytu odbywającego się w Tientzinie powiedział, że liderzy państw regionu Azji i Bliskiego Wschodu stoją przed zupełnie nowymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i rozwojem ekonomicznym. Zdaniem Xi świat staje się coraz bardziej chaotyczny, dlatego ponownie można w nim zaobserwować mentalność z czasów zimnej wojny. Wezwał on swoich sojuszników z Szanghajskiej Organizacji Współpracy do podjęcia działań na rzecz stworzenia bardziej równego i sprawiedliwego globalnego systemu zarządzania. Dla przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej kluczowe jest stworzenie wielowektorowego świata. Państwo środka chce ponadto rozwijać relacje handlowe pomiędzy członkami organizacji. Między innymi w tym celu przeznaczy ono $280 milionów na pomoc finansową dla innych państw, a w ciągu 3 lat otworzy linię kredytową w wysokości $1,4 miliarda.
W trakcie szczytu głos zabrał również rosyjski prezydent. Putin w swoim przemówieniu obwinił państwa zachodnie i Sojusz Północnoatlantycki o wywołanie wojny na Ukrainie. W jego opinii zakończenie wojny na Ukrainie ma zależeć od stworzenia sprawiedliwej równowagi w sferze bezpieczeństwa. Poza tym pochwalił on działania Szanghajskiej Organizacji Współpracy w zakresie wielowektorowej współpracy międzynarodowej. Były premier Czech Andrej Babiš został zaatakowany w czasie wiecu swojej partii. Założony przez niego ruch ANO jest liderem sondaży przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Babiš w poniedziałek przebywał z wizytą w miejscowości Dobra w kraju morawsko-śląskim. W trakcie spotkania z wyborcami został najprawdopodobniej uderzony kulą ortopedyczną przez jednego z obecnych na wiecu mężczyzn. Dziennik Mlada Frotadnes twierdzi, że według relacji świadków polityk został kilkukrotnie trafiony w głowę i szyję. Później przewieziono go do szpitala na rentgen i tomografię głowy. Babiš nie był hospitalizowany, więc obrażenia najprawdopodobniej nie były poważne. Napastnik od razu po ataku został zatrzymany przez policję. Sprawa jest analizowana przez techników kryminalistyki. Atak na Babisza został potępiony przez premiera Czech Petra Fiale. Wiceprzewodniczący ruchu ANO Karel Havlíček uważa pobicie za efekt kampanii nienawiści wymierzonej w ugrupowanie kierowane przez byłego szefa rządu. Już wcześniej partia Babisza zarzucała centroprawicowej koalicji rządowej podsycanie strachu przed ANO. Tego samego dnia szef czeskiego rządu został opluty przez kobietę przy okazji wiecu w czeskich Budziejowicach. Przeciwnicy Fiali skandowali hasła przeciwko udzielaniu pomocy finansowej Ukraińcom. Aktualnie ugrupowanie Babisza jest liderem sondaży przed zaplanowanymi na 3 i 4 października czeskimi wyborami parlamentarnymi. ANO może liczyć na poparcie 32% respondentów. Na sojusz 3 centroprawicowych partii współtworzących gabinet Fiali chce głosować około 20% ankietowanych. Pracownicy włoskich portów mogą przestać obsługiwać statki z towarami eksportowanymi do Izraela, jeśli nie wpuści on pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków ze strefy Gazy. W niedzielę z Genui wypłynęły statki mające dołączyć do jednostek, które tego samego dnia wyruszyły z hiszpańskiej Barcelony. W ramach inicjatywy Global Summit Flotilla mają one dostarczyć pomoc humanitarną dla palestyńskiej enklawy. Przedstawiciel największego włoskiego związku zawodowego dokerów zapowiedział podczas wiecu w Genui, że jego członkowie zareagują na każde przerwanie łączności z włoskimi statkami, choćby na 20 minut. Wówczas pracownicy portowi przestaną obsługiwać statki z towarami, które mają zostać przetransportowane do Izraela. Docker w przemówieniu cytowanym przez portal Politico przypomniał, że rocznie w jego regionie przygotowywanych jest nawet do 14 000 kontenerów z produktami eksportowanymi na izraelski rynek. Mieszkańcy Genui zebrali łącznie 300 ton pomocy humanitarnej. Ulicami miasta przeszło w sobotę około 400 000 osób solidaryzujących się z Palestyńczykami. Głównym celem aktywistów z Global Summit Flotilla jest przełamanie blokady morskiej strefy Gazy przez siły obronne Izraela. W zorganizowanej przez nich akcji bierze udział 20 jednostek oraz blisko 300 osób. To największa jak dotąd próba dostarczenia palestyńskiej enklawie pomocy transportem morskim. Indonezja zlikwiduje część dodatków dla parlamentarzystów po trwających od tygodnia zamieszkach. Na ulicach stolicy kraju Dżakarty rozmieszczone zostało wojsko. Prezydent Indonezji Prabowo Subianto wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z liderami 8 największych partii politycznych. Zapowiedział on ograniczenie najbardziej kontrowersyjnych przywilejów dla parlamentarzystów. Zawieszone zostaną ich zagraniczne podróże oraz otrzymają oni mniejsze środki na wynajem mieszkań. Subianto zarazem wydał rozkazy wojsku i policji, aby w zdecydowany sposób zapewniły one bezpieczeństwo w stolicy kraju. Na ulicach Dżakarty pojawiły się jednostki indonezyjskiego wojska, a policja rozstawiła specjalne punkty kontrolne. W obawie przed reakcją służb organizatorzy manifestacji odwołali większość swoich zgromadzeń. W ostatnich dniach podczas protestów w największych miastach kraju doszło do podpaleń budynków rządowych i samorządowych. W Makassar w pożarze budynku tamtejszej Rady Miasta zginęły 3 osoby. Przeradzające się w zamieszki demonstracje odbywają się od ponad tygodnia. Indonezyjczycy wyszli masowo na ulicę w proteście przeciwko wprowadzeniu nowych przywilejów dla parlamentarzystów. Największe kontrowersje wzbudził dodatek mieszkaniowy w kwocie 10-krotnie wyższej od płacy minimalnej w Dżakarcie. Manifestanci zaczęli niszczyć państwowe obiekty w weekend, po tym jak w czwartek w sieci pojawiło się nagranie pokazujące śmiertelne potrącenie motocyklisty przez radiowóz należący do policyjnej jednostki specjalnej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.